Program w telegraficznym skrócie uderza w opozycję. Brutalny atak pilnującego psa na ojca Tadeusza Rydzyka. Terapia reparatywna, remedium na homoseksualizm. Tego uczą się dzieci w Limanowej. O tym m.in. będzie dzisiejszy WTS, czyli w telegraficznym skrócie, czyli subiektywny przegląd wydarzeń. Dziękuję za suby i dzwoneczki na YouTubie. Na Facebooku subów nie ma, można za to obserwować mój profil. Pozdrawiam serdecznie patronów, dziękuję za wsparcie i przypominam, że Ty także możesz zostać patronem programu WTS. Niedziela 1 maja. Żartuję, tym razem się nie pomylę w dacie. Niedziela 2 maja, Maciej Orłoś, zapraszam. Dzisiejsze wydanie programu zaczynamy i tu sensacja od opozycji. Nie od Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Dudy, Jacka Sasina, Jacka Kurskiego, Zbigniewa Ziobry, czy choćby Marka Suskiego. Nie od nich, tylko od opozycji, w dodatku od krytyki opozycji. Co to kurwa jest, panie Orłoś? Oszalał pan czy co? Opozycję szkalować? Nie po to oglądamy WTS. Trudno, szanowni państwo, czasem trzeba, dla dobra sprawy, przejechać się po opozycji, bo jakaś taka niemrawa, nieostra, sama nie wie czego chce, a chciałoby się, żeby wiedziała czego chce, prawda? Tak więc sorry, czasem trzeba. Round 1. Fight! I uwaga, zaczynam. Chodzi o Platformę Obywatelską, w której wydatki za 2020 rok zajrzała redakcja Interi. Z dokumentów PKW wynika, że PO regularnie płaci Mariuszowi Kozakowi Zagozda, czyli twórcy fanpage'a Sok z Buraka, który wsławił się obraźliwymi i niekiedy wręcz wulgarnymi wpisami krytykującymi PiS i jego koalicjantów. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o słynną walkę PO z mową nienawiści w życiu publicznym. Jeszcze bardziej znamienny jest fakt, że pan Mariusz dostaje comiesięczne płatności z tak zwanego funduszu eksperckiego, z którego finansowane są także m.in. ekspertyzy prawne, ekonomiczne czy sondaże poparcia, czyli PO traktuje pana Mariusza jako eksperta. Nie wiadomo za co dokładnie otrzymuje wynagrodzenie, natomiast wiadomo ile dostaje. Łącznie w 2020 roku było to ponad 104 000 złotych. Jak więc widać, nie tylko zresztą w dokumentach, mowa nienawiści jest dziś w cenie. Teraz coś z nudnych tematów, czyli Borys Budka, który podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Rzeszowie namawiał wyborców lewicy do wpływu na swoich liderów, aby wrócili do dobrej współpracy w ramach opozycji, a nie tam układali się z tym obrzydliwym rządem. Przewodniczący Platformy stwierdził też, że jest ona i pozostanie partią centrum, partią rozsądku i poważnej oferty dla Polaków. Co brzmi pięknie, szczególnie w kontekście Soku z Buraka. W ogóle jakąś nerwowość wyczuwamy w PO. Może pan przewodniczący taki nerwowy z powodu najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych zrealizowanego przez Ipsos. Podziały się pogłębiają, opozycja parlamentarna wyraźnie w kryzysie, czyli tutaj od wyborów nic się nie zmieniło. Nic? Oprócz formacji Szymona Hołowni, który wraz ze swoją partią stał się przynajmniej sondażowo główną siłą opozycyjną. I tak, PiS na pierwszym miejscu z 33 punktami procentowymi, dalej Hołownia 22%, Koalicja Obywatelska biedniutkie 18%. W Sejmie znalazłyby się też Konfederacja, aż 11%, a także Lewica 8%. Wychodzi na to, że jeszcze chwila rządów pana Budki w Koalicji Obywatelskiej i Polacy uznają posła Brauna czy Korwina za lepszą ofertę programową, tylko po to, żeby nie musieć oglądać przewodniczącego Budki. I jeszcze a propos tych nerwów. Gdzieś czytałem, panie Borysie, że najlepszy na ukojenie skołatanych nerwów jest soczek z buraka. Już. Skandaliczny, brutalny atak lewaków na ojca Tadeusza Rydzyka. Ojciec dyrektor pierwszy raz w historii będzie zmuszony stawić się przed sądem. Inicjatorem tej chucpy jest organizacja Watchdog, która postanowiła wytoczyć proces karny osobom zarządzającym fundacją Lux Veritatis, będącej nadawcą telewizji Trwam. Nie wiedzieć czemu organizacji Watchdog nie spodobał się fakt, że fundacja redemptorysty naszego kochanego Tadeusza Rydzyka nie chce rzekomo ujawnić informacji dotyczących otrzymanych środków publicznych.
A komu niby taka informacja potrzebna i po co? Komu to ma służyć? Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? W rozmowie z naszym dziennikiem ojciec Tadeusz słusznie stwierdził, że nie rozumie, dlaczego miałby się tłumaczyć z pieniędzy podatników. Ojca Tadeusza obowiązuje prawo boskie, a nie jakieś takie czy inne przyziemne, świeckie ustawy. Lewackie cwaniaki z Watchdog nie są w stanie powiedzieć, gdzie to w Biblii jest napisane, że trzeba się rozliczać z pieniędzy podatników. No gdzie? Słusznie więc w dalszej części rozmowy ojciec Tadeusz określił się mianem męczennika, porównywalnego z księdzem Jerzym Popiełuszko, a także kapłanami licznie mordowanymi w czasie II wojny światowej. Ojciec dyrektor, nasz kochany ojciec dyrektor, jest mordowany bardziej mentalnie, metafizycznie, duchowo, ale poza tym wszystko jest tak samo. Trudno nie zgodzić się ze słowami Tadeusza Rydzyka, że ta bluźniercza organizacja Watchdog, co oznacza pilnującego psa, pięknie, prawda, dostaje część pieniędzy od organizacji wspieranej przez, uwaga, przez George'a Sorosa. Przypadek? Nie sądzę. Watchdog jest finansowany przez samego Sorosa. To co tu więcej gadać? Soros to szatan. Telewizja Trwam i Radio Maryja są polskie, a szatan od zarania dziejów poluje na wszystko co polskie. Dlatego też, by podkreślić powagę sytuacji, w czasie tej samej rozmowy ojciec Tadeusz objaśnił, że najpierw był Hitler, potem był Stalin, a zaraz potem Soros i Watchdog. Odwagi, ojcze Tadeuszu. Nie bójmy się powiedzieć prawdy. Soros czy Watchdog nie są w niczym lepsze, żeby było nieco bardziej współcześnie od, powiedzmy, państwa islamskiego czy takiej Al-Kaidy. I jeszcze tak na marginesie. Ojcze Tadeuszu, kochany, ojciec zadzwoni przed tą sprawą sądową do ministra Ziobry, odpowiedniego sędziego się deleguje do sprawy i po kłopocie, głowa do góry, Tadziu. Jak to się kiedyś fajnie mówiło, nie bój nic. Parlament Europejski poparł w środowym głosowaniu wydawanie unijnych certyfikatów szczepień. Decyzja została przyjęta 540 głosami przy 119 przeciw i 31 wstrzymujących się. Z założeń projektu wynika m.in., że certyfikaty będą umożliwiać swobodne poruszanie się po Europie bez dyskryminacji jednocześnie. Dokumenty potwierdzające szczepienie na COVID-19 mają obowiązywać nie dłużej niż 12 miesięcy i występować zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Unijny Parlament przyjął dopiero tzw. mandat do rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie z krajami członkowskimi. Unia zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do nienakładania kwarantanny lub i testów, tudzież innych restrykcji na posiadaczy certyfikatów. Jako osoba zaszczepiona oraz po COVID-zie uważam, że gdybym miał, podróżując, jeszcze przechodzić kwarantannę, to bym się po prostu wkurzył. Natomiast oczywiście dobrze, że unijny projekt wspomina o tym, że nie może być mowy o dyskryminacji. Jak rozumiem, dyskryminacji osób, które z jakichś powodów się jeszcze nie zaszczepiły. Temat ważny, a jednocześnie trudny, a może dla niektórych wręcz drażliwy, dlatego tu postawię kropkę. Skoro mowa o kropce, jestem w kropce, bo nie wiem, czy kolejny news jest dobrą czy złą wiadomością. Według najnowszego sondażu IBRIS i Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych większość, aż 67% Polaków czerpie informacje przede wszystkim z internetu. Przestrzeń internetową wybierają głównie osoby w wieku 18-39 lat. Ani wykształcenie, ani płeć nie mają większego znaczenia. No i tak, z jednej strony to jest dobra wiadomość, na przykład dla takich programów jak nasz, jak WTS, bo to oznacza, że między innymi takie treści czy programy przyciągają was, widzów, coraz częściej. Z drugiej strony te same badania udowadniają, że my, Polacy, coraz rzadziej korzystamy z mediów po to, by poznawać nowe fakty, czy szerszą lub inną perspektywę na wydarzenia w kraju i na świecie. Interesuje nas coraz częściej wyłącznie utwierdzanie się we własnych przekonaniach. Naturalnie nie jesteśmy wyjątkiem, bo podobnie jest w wielu krajach. Tyle lat mija, a wychodzi na to, że nadal sprawdza się kultowa kwestia z filmu Marka Koterskiego. Moja racja jest mojsza niż twojsza, a moja racja jest najmojsza. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie
Moja racja jest racja najmojsza! Więc ja, żeby wyrwać się choć na chwilę z kręgu własnych utwierdzonych przekonań i poszerzać sobie horyzonty, kupuję i czytam na przykład nasz dziennik wspominany dzisiaj, czy Gazetę Warszawską. Oto dowód, proszę bardzo. Nasz dziennik, Gazeta Warszawska. Uważam, że to bardzo interesujące lektury. Pozwolę sobie jednak zacytować Gombrowicza, a konkretnie postać z dramatu Operetka, w której to hrabia Hufnagiel powiedział tak: Żyk, żyk, żyk. Może myśleliście, że dziś już więcej nie będzie o polskim kościele, o duchownych, o religii, a tu, proszę bardzo, niespodzianka. Surprise! Haha, tadam! Znowu ten monotematyczny pan Orłoś uderza w fundamenty polskości. Znowu będzie jakiś wściekły atak na księży katolickich. No niestety, przykro mi. Uczniowie jednego z liceów w Limanowej w województwie małopolskim dostali od księdza na lekcji religii prezentację z szokującą, a momentami wręcz mrożącą krew w żyłach treścią. Homoseksualizm to choroba i poważny grzech, tak twierdzi autor slajdów. Przyczynami tego schorzenia są zaburzenia hormonalne w czasie ciąży, uwiedzenie przez dorosłego homoseksualistę czy molestowanie seksualne. Tak na marginesie, śmiały to jest wniosek jak na przedstawiciela grupy zawodowej, wśród której podejście do aktów molestowania seksualnego jest, można powiedzieć, mocno liberalne. Dalej możemy przeczytać, że powodem homoseksualizmu może być także przebywanie chłopców i młodych mężczyzn w hermetycznym męskim środowisku. Tu też bym na miejscu księdza uważał, bo ktoś gotów pomyśleć, że seminaria stały się miejscami pełnymi pokus. Być może przewracacie już oczami, wyobrażając sobie, że to wszystko paranoja i bzdury, ale uwaga, najlepsze, a raczej najgorsze dopiero przed nami. Otóż autor prezentacji sugeruje, że sposobem na wyleczenie homoseksualizmu są elektrowstrząsy, a także operacje chirurgiczne, a konkretnie chodzi tu o histerektomię, czyli zabieg usunięcia macicy oraz górnej części pochwy, a także owariektomię, będącą chirurgicznym usunięciem jajników. Dobrym sposobem ma być także terapia reparatywna, czyli pseudonaukowa praktyka polegająca na próbach zmiany orientacji seksualnej danej osoby z homoseksualnej lub biseksualnej na heteroseksualną. Praktyka ta uznawana jest przez Międzynarodową Radę Rehabilitacji Ofiar i Tortur za torturę. Po ujawnieniu całej sprawy przez blogerkę Klaudię Schubert w mediach społecznościowych szkoła obiecała sprawę wyjaśnić, a sam ksiądz niespecjalnie przejął się sytuacją i w opublikowanym oświadczeniu stwierdził tak: moim celem nie było krzywdzenie czy obrażanie kogokolwiek, lecz zaprezentowanie nauczania Kościoła. Osoby uczęszczające na lekcje religii robią to dobrowolnie, zgodnie ze swoją wiarą, przekonaniami i światopoglądem, więc mają prawo znać nauczanie Kościoła. Proszę księdza, powiem krótko, ale za to szczerze. Do księdza powiem, bezpośrednio do księdza. Czasem, w niektórych przypadkach, u niektórych ludzi nie trzeba sięgać po jakieś wyszukane metody, czy terapie, czy wstrząsy. Czasem wystarczy puknąć się w głowę. O tak. Co na to wszystko minister Czarnek, minister edukacji i nauki, który, jak wiadomo, niezwykle dużo czasu poświęca sprawom religii, wiary, chrześcijańskich wartości w szkołach. Nie wiem, co na to minister Czarnek, wiem natomiast, że ostatnio wyluzował. Jego przesłanie to take it easy. Może coś się zmieni i pan minister sam zrobi take it easy? No dobra, zostawmy te marzenia, zajmijmy się przez chwilę muzyką. Antek, prosimy bardzo. Witam dziś w dziale muzycznym niezwykła młoda artystka, którą, jak mówi, inspirują ludzie i to, co się dzieje wewnątrz niej samej. Mam nadzieję, że utwór Fatalna Kołysanka nie wyda się Państwu ani fatalny, ani kołyszący do snu, ale za to bardzo Wam się spodoba, bo to bardzo fajna i ciekawa propozycja. Zachęcam do dzielenia się wrażeniami w sekcji komentarzy, a przed Państwem Nita i jej Fatalna Kołysanka.
Niezły nepotyzm w tym WTS-ie swoją drogą. Syn Macieja Orłosia zapowiada muzykę w programie Macieja Orłosia. Oczywiście, Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Mało tego, dziś wspomnę także o Kubie, który również jest moim synem i który, tak a propos edukacji, razem z grupą znajomych studentów realizuje projekt w ramach świetnego zresztą programu Zwolnieni z teorii. Projekt nazywa się Problem w koronie i opisuje konsekwencje pandemii zdalnego nauczania, konsekwencji dla zdrowia psychicznego. Link znajdziecie w opisie filmu. I to by było tym razem na tyle. Widzimy się w czwartek. Zapraszam, trzymajcie się. Take it easy. Cześć.